Filtry kolorowe fotografii czarno-białej. Zastanawiasz się, jaki wpływ mają filtry kolorowe na fotografię czarno-białą? Jak uzyskać efekt ciemnego nieba w krajobrazie, ciemnej skóry w portrecie albo świecących koron drzew na tle ciemnego nieba? Czy wiedziałeś, że barwy nie istnieją? Albo że każdy z nas może inaczej odbierać kolory? O tym wszystkim dowiesz się z dzisiejszego odcinka. Filtry do fotografii możemy podzielić na kilka kategorii. Dzisiaj porozmawiamy sobie o filtrach kolorowych, połówkowych, szarych i takich jak filtr IR czy polaryzacyjny. Zanim jednak do tego przejdziemy, garść podstawowych informacji, które ułatwią nam zrozumienie działania filtrów. Filtry to kawałek tworzywa sztucznego lub szkła, które występują w różnych kolorach: żółty, pomarańczowy, czerwony, zielony, niebieski lub bez koloru, tak zwany neutral density, czyli szare. Ich zadaniem jest filtracja światła i blokowanie fal elektromagnetycznych o odpowiedniej długości w różnym stopniu. Część fal elektromagnetycznych, dzięki którym możemy postrzegać, że coś ma jakiś kolor, dociera do materiału światłoczułego lub naszego oka w większej lub mniejszej ilości. To jak w końcu działają te filtry? Dla przykładu filtr czerwony rozjaśni nam czerwienie i pochodne tego koloru, a przyciemni kolory znajdujące się naprzeciw kole barw, czyli niebieski i jego pochodne. Podobnie jest z pozostałymi kolorami. Jabłko w rzeczywistości nie jest ani zielone, ani czerwone. Cytryna nie jest żółta, a trawa nie jest zielona. To tylko złudzenie. One po prostu pochłaniają całe spektrum fal elektromagnetycznych, poza tym, które daje nam złudzenie widzenia danej barwy. Ponadto każdy z nas odbiera inaczej barwy, nie tylko daltoniści czy zwierzęta. Kartka wydaje się biała, bo odbija prawie całe spektrum światła, a czarna, bo po prostu je pochłania i nie odbija praktycznie żadnego światła. Prostym eksperymentem będzie wycelowanie swojego aparatu smartfona w białą i czarną kartkę i dokonanie punktowego pomiaru światła. Filtry fotograficzne posiadają różną gęstość, przez co zabierają różną ilość światła. Bardziej gęste blokują więcej światła. Filter factor, czyli krotność filtra, to informacja mówiąca, o ile musimy wydłużyć naszą ekspozycję, aby ją skompensować. Dla przykładu filtr ND2, ND4, ND8 czy ND16. Liczby krotności nie równają się ilości stopni EV. Macie w sumie dwie opcje: albo zapamiętać i zapisać kilka filtrów na pamięć, albo bawić się potęgami w trakcie używania filtrów. Przy ND2 nie musimy korygować ekspozycji o 2 EV, tylko o 1 EV. Dlaczego? Bo 2 do potęgi 1 równa się 2, czyli ND2. ND4 nie wydłużamy o 4 EV, a o 2 EV. Dlaczego? Ten sam przykład, bo 2 do potęgi drugiej równa się 4, czyli ND4. ND8 nie wydłużamy o 8 EV, a o 3 EV. To samo. 2 do potęgi trzeciej równa się 8, czyli ND8. Możemy również posiłkować się testem takiego filtra na naszym aparacie cyfrowym, bądź przyłożyć filtr do światłomierza i przez niego zmierzyć światło, jeżeli producent na przykład nie podał takiej informacji. Przejdźmy do praktyki i w plenerze sprawdźmy w czasie rzeczywistym, jak się zmienia nasz kadr po zastosowaniu filtrów. Na pierwszy strzał idzie filtr czerwony, który posiada największą gęstość. Filtr czerwony rozjaśnia kolor czerwony i jego pochodne oraz przyciemnia kolory po drugiej stronie koła barw: niebieski, niebiesko-zielony, zielony. Filtr ten znajdzie zastosowanie w fotografii krajobrazowej czy portretowej. Przyciemni nam mocno niebieskie niebo, a rozjaśni nam cerę portretowanej osoby. Aby nie być gołosłownym, zrobimy test w warunkach kontrolowanych, studyjnych, z próbnikiem kolorów. Filtr pomarańczowy rozjaśni nam kolory czerwone, pomarańczowe i żółte, za to przyciemni odcienie niebieskiego i fioletowego. Można go używać jako nieco słabszej wersji filtra czerwonego. Filtr żółty, najbardziej podstawowy filtr. Często był montowany w starszych aparatach bądź dodawany do zestawu jako podstawowy filtr, podnoszący lekko kontrast. Przyciemni on nam, podobnie jak poprzednie filtry, odcienie niebieskiego i fioletu, ale znacznie mniej intensywnie. Filtr niebieski to filtr, który przyciemni nam w dużym stopniu wszystkie poprzednie trzy kolory: żółty, pomarańczowy i czerwony. Nieco słabiej, ale równie znacznie przyciemni nam odcienie zieleni, a rozjaśni odcienie niebieskiego i fioletowego. Osobiście używam go głównie do tonowania karnacji portretowanych osób, czasami używając nawet dwóch filtrów niebieskich jednocześnie. Filtr zielony przyciemni nam kolory czerwone, fioletowe, a rozjaśni zielenie, żółcie i odcienie przypominające cyjan. Wszystkie powyższe filtry kolorowe mogą występować również w wersji połówkowej, gdzie jedna część filtra posiada kolor, który stopniowo zanika do zera, tworząc gładkie i łagodne przejście. Ciekawostką jest to, że takie filtry połówkowe kolorowe można łączyć ze sobą. Na przykład filtr niebieski i żółty połówkowy przy odrobinie wyobraźni może dać bardzo ciekawe efekty. Filtr połówkowy używa się głównie do zróżnicowania między dolną a górną częścią krajobrazu, na przykład zachodu słońca.
Podobnie zastosujemy filtry szare, tzw. ND połówkowe, aby przyciemnić górną część kadru względem dolnej, uzyskując przy tym namiastkę HDR-a. Filtry pełne szare służą do wydłużenia czasu ekspozycji bądź blokady nadmiernej ilości światła. W pierwszym przypadku może to pozwolić nam na dłuższy czas otwarcia migawki w zatłoczonych miejscach w celu rozmycia przechodniów lub efektu rozmycia chmur lub płynącej wody w wodospadzie. Drugą rzeczą, na jaką nam pozwala filtr ND, jest używanie dużych otworów przysłony w trakcie, gdy nasza migawka osiąga granice swoich możliwości, a nam zależy na małej głębi ostrości i małej przysłonie. Dodatkowym filtrem wspomagającym naszą pracę jest filtr polaryzacyjny. Dzięki zjawisku polaryzacji światła zlikwiduje nam odblaski np. na tafli wody czy szkle lub uwydatni nam chmury. Musisz mieć na uwadze, że aby uzyskać ten efekt, musisz się odpowiednio ustawić względem źródła światła. Filtr IR infrared to specjalny filtr, który blokuje większość spektrum światła widzialnego i pozwala tylko wpaść promieniowaniu podczerwonemu. Obecne aparaty cyfrowe posiadają filtr IR, dzięki czemu bardzo ciężko zarejestrować światło podczerwone takim aparatem. Są tacy ludzie, którzy przerabiają swoje aparaty na stałe i mogą się cieszyć natychmiastową fotografią w podczerwieni. W przypadku fotografii tradycyjnej jesteśmy zmuszeni użyć odpowiedniego filmu uczulonego na podczerwień. Aby sobie ułatwić na początek zrozumienie działania filtrów, weź sobie kolorowe zdjęcie w Photoshopie i dokonaj inwersji kolorów na negatyw. Skrót klawiszowy Ctrl+I. Wtedy zobaczysz mniej więcej, jaki kolor filtra przyciemni elementy Twojego kadru. Zaznaczam, że to nie do końca dobry sposób, ale pomoże nam na początek, gdyż musimy sobie zdawać sprawę, że złudzenie widzenia barw możemy dostrzec poprzez mieszanie się kolorów na dwa sposoby. Adytywnie i subtraktywnie, ale o tym w innym odcinku. Przejdźmy sobie do studia i sprawdźmy działanie filtrów w kontrolowanych warunkach. Mam przed sobą kolor checker oświetlony światłem LEDowym o temperaturze 5500 kelwinów. Dokonujemy pomiaru światła i zaczynamy. W bardzo dużym uproszczeniu służą do korekcji temperatury barwowej. Przekształcają one światło na takie, do którego przystosowana jest błona. Fotografując na materiale Kodak Vision 250D zbalansowanym pod 5500 kelwinów w świetle o temperaturze barwowej 3200 kelwinów użyjemy filtra zimnego, np. 80A. Natomiast używając Kodaka Vision 500T zbalansowanego pod 3200 kelwinów przy świetle o temperaturze 5500 kelwinów będziemy musieli użyć ciepłego filtra 85B, aby podnieść temperaturę.